Halo, dzień dobry. Mówię do mikrofonu. A teraz oddaliłam się od kamery i sprawdzamy, jak to brzmi. Czy tak samo, czy jednak inaczej. Hello. Dzień dobry. Hello. Hej. Hej. Hej, hej. Na Instagramie coś tam wstawiłam, że przez rok, ten ostatni, rzucałam muzykę z 4 razy. Myślę, że tak z 40 razy. Była to taka historia, że te ostatnie miesiące pracy nad płytą z LXS były dla mnie naprawdę trudne, bo ta data premiery się już naprawdę zbliżała i presja, która budowała się w mojej głowie, była coraz większa. I zaczęłam zauważać taki bardzo niefajny głos, który non-stop się pytał, w mojej głowie w sensie, który non-stop się pytał, jak na to zareagują ludzie, jak ten materiał będzie odebrany, czy to będzie sukces, czy nie będzie sukces, co ludzie powiedzą. Tak w skrócie. I on już w pewnym momencie był tak głośny, że aż nieznośny. I też zorientowałam się, że on zawsze ze mną był, odkąd zaczęłam robić muzykę. Tylko teraz po prostu dostał megafon do ręki. I wydaliśmy płytę, z której jestem bardzo dumna. Zagraliśmy serię koncertów. I podczas ostatniego koncertu, to był w ogóle z mojej urodziny, ten koncert poszedł nam super. Jakby ludzie klaskali, wszystko jakby poszło tak, jak miało pójść. I schodzę ze sceny i podchodzi do mnie taka para i mówi do mnie najpiękniejsze komplementy, jakie mogłam sobie wyobrazić. I takich słucham i czuję, że coś jest nie tak. Bo nic nie czuję. Normalnie tego typu feedback by mnie naładował na kolejny rok robienia muzyki. A teraz stoję przed nimi, oni mi mówią po prostu najpiękniejsze rzeczy na świecie i ja nie czuję nic. I po tym koncercie wracam do domu, siadam w studiu i nie jestem w stanie robić muzyki. Jakby mi ktoś po prostu wyciągnął wtyczkę i nie mam po prostu napędu, który miałam dotąd. I bardzo mi było z tym ciężko, nie wiedziałam. Zaczęłam się zastanawiać, po co ja to wszystko robię. Męczyłam się ogólnie długo, sama ze sobą. Aż w końcu siadłam w studiu, już taka wkurwiona trochę. I powiedziałam sobie, że zdejmuję z siebie wszystkie oczekiwania, będę miała wyjebane na to, co ludzie powiedzą i że od dzisiaj będę robiła muzykę z samej miłości do robienia muzyki. I że to będzie ta moja gwiazda polarna. I jeszcze oprócz tego będę nagrywała każdą moją sesję i dzieliła się tą miłością ze wszystkimi dookoła. Także taki był mój plan. I w końcu wyjęłam kamerę, bardzo zakurzoną, z szafy. Okej, no to włączamy projekt numer 17 dzisiaj. To, za co się zabieram teraz na ten moment, to chcę podkręcić smyki, popracować tutaj nad środkową częścią, no nagrać też wokale, bo to już w sumie jest ten czas. Coś mi się udało zrobić. Nagrałam. Okazało się, że muszę zmienić akordy. I like!
czuję I like it. nową jakość nagrywania. Zmienisz akordy na końcu, dzięki czemu numer się otwiera nagle. 3 tajki. Koniec. Koniec sesji. Bo to nieważne, co tam było wcześniej. To ja zaczynam mieć z tego frajdę. Po 10 latach robienia muzyki. 3 tajki tutaj nagrane, proszę bardzo. Trochę światełka mi się pojawiło. Nie 10, nie 20. No i tak to jest. Jak sobie postanowisz, że chcesz iść za tą pozytywną energią w sobie i rzeczywiście to zrobisz, to to działa. To po prostu działa. Nienawidzę tego. Od 1,5 miesiąca nie posunęłam się do przodu, no bo to tyle. I let you in. 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 I let. Jak mam nie chcieć, żeby było idealnie? Kiedy ja zawsze chciałam, żeby było idealnie. Jak mam tworzyć muzykę tylko dla samej radości? Jak ja zawsze chciałam od tej muzyki po prostu, żeby wszyscy dookoła powiedzieli, jakie to jest zajebiste. Jak mam nie myśleć o tym, co inni na to powiedzą, skoro od zawsze o tym myślałam, kiedy robiłam muzykę. Więc siedzę tu w pokoju i ryczę, a numer stoi i nagrywam to jeszcze. Bo też miałam taki pomysł, że będę sobie nagrywać wszystko. Świetnie. Bardzo się cieszę, że teraz będę się dzielić czymś takim. Zajebiście. Będzie na pewno bardzo przyjemne do montowania później. No, coś tu nie wyszło. Coś tu chyba nie wyszło. Przyznam się, że bardzo chciałam tą moją początkową tezę potwierdzić. I jak muzyka mi pokazała tego jednego wielkiego fucka, to miałam ochotę wyrzucić cały ten filmik i zacząć od nowa. Po raz 50. Bo co innego sobie popłakać samej w studiu, a co innego obejrzeć siebie na ekranie. A jeszcze co innego wstawić ten filmik później do internetu, czego jeszcze nie zrobiłam. To jest przede mną. No ale rzeczywiście tym razem nagrałam każdą swoją sesję w studiu i oglądałam siebie później, jak przechodzę przez te rzeczy, które mnie męczą w stylu perfekcjonizm, jak chcę, żeby było idealnie, jak powtarzam. Widziałam jak rzeczywiście się męczę i obserwowałam to. Jednocześnie widziałam też, jak w ogóle odrzucam tą część siebie. W sensie zaprzeczam, że to jest. Do tego stopnia, że nagrywam 30 take'ów i później mówię, że nie no, miałam w ogóle ogromną przyjemność z nagrywania wokali, że kurwa no. Więc no zobaczyłam, że po prostu ja chciałam tą część siebie wyciąć, także nie chciałam mieć tych emocji. I one po prostu walnęły mnie rykoszetem tak, że nie mogłam się pozbierać z podłogi troszkę. I jak to zobaczyłam i zaczęłam to montować, to uznałam, że po prostu zmontuję to takie, jakie jest, bo muszę przestać to chować. No. Jak to chowam się cała od razu. I nie było mnie przez rok właśnie, bo tak się chowałam. Więc jeśli się odważę to wstawić i oglądacie to w tym momencie, to jestem z siebie bardzo dumna, że to zrobiłam i też bardzo się cieszę, że tutaj jestem z powrotem, bo stęskniłam się za wami i mam też rzeczywiście sporo materiału, chociaż wokali do tej piosenki wciąż nie mam nagranych.
Wiem, że dużo gadania, ale jakby nie było mnie rok, więc musiałam nadrobić do następnego. I'm gonna let life happen to me.